tym odcinku omówię najlepsze lokalizacje do inwestowania w UK pod wynajem krótkoterminowy. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj kolejny odcinek z serii inwestowania pod wynajem krótkoterminowy i wiem, że sporo osób się interesuje, jakie są najlepsze lokalizacje, gdzie inwestować, gdzie będzie najwyższy wzrost inwestycji. Dlatego postanowiłem nagrać odcinek, w którym poruszę ten temat, poruszę więcej detali w tej kwestii i na jakie dzieli się lokalizacje wynajem krótkoterminowy. Także przede wszystkim lokalizacje dzielą się na turystyczne, lokalizacje biznesowe i lokalizacje wiejskie i tereny nadmorskie. Czyli pierwsza kwestia, lokalizacje turystyczne. Mam tutaj analizę przygotowaną przez jedną ze stron, które specjalizują się w analizowaniu rynku wynajmu krótkoterminowego i przygotowałem tutaj statystyki, czyli przez tutaj stronę, która analizuje te dane, pokazuje, że miasta turystyczne najlepiej, które mają największe obłożenie w wynajmie krótkoterminowym, to Londyn, Edynburg i Bath. Są to trzy lokalizacje, które najbardziej są, największe mają obłożenie właśnie pod wynajem krótkoterminowy w lokalizacjach turystycznych. I no wiadomo, Londyn i Bath to są okolice dość drogie. W sumie Londyn jest to najdroższe okolice w całej Anglii i może się to wydawać, że tam nie ma za dużego zysku, no ale też można się sporo pomylić, bo zarabia się tam w dwóch kwestiach. Przede wszystkim na wzroście wartości nieruchomości, czyli w Londynie te nieruchomości wzrastają znacznie więcej niż na północy, gdzie te nieruchomości są dużo tańsze. Co do Londynu, no to jest to największe miasto w UK i po prostu ma największe obłożenie w statystykach, bo jest tych nieruchomości najwięcej, ale też jest po prostu bardzo dużo turystów i bardzo dużo osób przyjeżdża, jest przemiał tych ludzi, dlatego statystyki pokazują, że Londyn i Bath to są największe turystyczne miejsca, ale tak samo Edynburg jest w pierwszej trójce. Jest to Szkocja, mimo tego dużo się tam dzieje, jest dużo koncertów, dużo imprez masowych i też najwidoczniej jest sporo rzeczy do zwiedzania. Dlatego te lokalizacje turystyczne mają wysoki popyt, co się wiąże z wysokim obłożeniem. Wiadomo, Londyn jest drogim miastem, więc też jest dużo większy próg wejścia, jednak jeśli jest duże obłożenie właśnie ze względów turystycznych, no to dalej się to opłaca. Możliwe, że po prostu jest mniejszy cash flow, mniejszy jest regularny przychód. No wszystko zależy też od lokalizacji, bo Londyn jest bardzo duży, więc która strefa, koło czego jest ta lokalizacja, jakie jest wykończenie. Ale znam kilka osób, które współpracują właśnie z hotelami, a szczególnie na przykład żydowski hotel, gdzie tam cena jest około 1000 funtów za noc, więc to też może być dobre przychody, jeśli jest dobry marketing, lokalizacja. No na pewno kilka rzeczy wpływa na tą rentowność z wynajmu. Czyli tak jak wspomniałem, inwestowanie w Londynie jest droższe, bo jest dużo wyższy próg wejścia, jednak jednocześnie zapewnia większą stabilność, no bo jeśli jest duże obłożenie i te ceny nieruchomości są, że tak powiem, tego wynajmu są wysokie, no to też pokrywa wszystkie opłaty i dalej jeszcze zostaje.
Kolejne miejsca na mapie, czyli miasta biznesowe, o których wspomniałem, cieszą się dużym powodzeniem. Według statystyk 3 największe miasta biznesowe, które mają najwyższe obłożenie, to Manchester, Birmingham i Leeds. I właśnie w tym sektorze biznesowym najwięcej się dzieje w tych miastach i statystyki pokazują, że te miasta są idealnym wyborem dla osób, które celują właśnie pod grupę docelową dla biznesów, dla korporacji, dla firm, bo najwięcej się dzieje, najwięcej jest obłożenia, więc te miasta na pewno mają przyszłość, na pewno dają zarobić i warto brać pod uwagę przy wyborze właśnie miejsca inwestowania pod wynajem krótkoterminowy. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w 2 wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces i inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Co jeszcze tutaj chciałbym dodać, czyli właśnie konkretnie miasta, bo to też są duże miasta i nie wszędzie może być taki popyt. Czyli największe obłożenie będzie w pobliżu centrów konferencyjnych czy parków biznesowych, no bo wiadomo, że tam największy jest przemiał tych ludzi biznesu. No i te miejsca pomogą generować stały dochód. Kolejną kwestią, czyli kolejne rejony do inwestowania, to rejony wiejskie i nadmorskie, a konkretnie Lake District, Peak District, Cornwallia i Devon. Są to miejsca w statystykach najbardziej obłożone, jeśli chodzi o turystykę. No i myślę, że tutaj te statystyki nie są z palca wysane, tylko rzeczywiście Peak District, Lake District, te okolice, gdzie dużo osób jeździ, właśnie Cornwallia, Devon, to są miejsca mocniej obłożone. Mimo tego, że w tym roku w Anglii praktycznie lata nie było naprawdę mało tego słońca, no to jednak te nieruchomości, te lokalizacje dalej cieszą się wysokim obłożeniem, co się wiąże z wyższymi zarobkami. I też te preferencje turystyczne się zmieniają. Niektóre osoby szukają spokojniejszych miejsc, niektóre lubią, niektórzy goście lubią malownicze miejsca, właśnie takie na Airbnb, wyjątkowe jakieś domki letniskowe czy domki nad jeziorem. Wiadomo, że rejony nadmorskie zawsze miały wysokie obłożenie, chociaż tak jak wspominałem, ten rok był wyjątkowo słaby, bo rozmawiałem z kilkoma osobami właśnie, które działają nad morzem i jeśli chodzi o okres, o gości turystycznych w sezonie, no to nie był jakiś wyjątkowo szalony w porównaniu do wcześniejszych lat. Za to te miejsca, szczególnie większe miasta,
przeniosły się na grupę pracowniczą, no bo właśnie w miastach nadmorskich jest dużo rozbudów, jakieś budują galerie, miejsca zakupowe, różne rozbudowy się dzieją, więc trochę klientela się przeniosła właśnie z gości takich wczasowiczów na pracowników, którzy no są też na tych nieruchomościach dłuższy okres na stawce dobowej i rzeczywiście ma to sens. Jeśli interesuje Cię ten temat, znalazłeś wartości w tym odcinku lub masz jeszcze jakieś pytania, które chcesz, żebym poruszył, zapytaj w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć przy najbliższej okazji. Daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów i zapraszam Cię do kolejnego odcinka na moim kanale. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!